Braunschweig to kolejne z niemieckich miast, które po raz drugi wchodzi na ścieżkę elektryfikacji komunikacji miejskiej. W przypadku tramwajów jest to już dawna historia, bo pierwszą linię elektrycznego tramwaju otwarto już 120 lat temu, ale w przypadku autobusów historia dopiero się rozpoczyna. Obie sieci komunikacyjne mają też swoje charakterystyczne rozwiązania, o których opowiemy sobie w tym odcinku Niskopodłogowca. Zapraszam Was do oglądania. Braunschweig to miasto pod względem liczby ludności takie jak nasza Gdynia, zamieszkiwane przez około 250 000 ludzi. Miasto leży w Dolnej Saksonii w odległości około 50 km od dwukrotnie większego od niego Hanoweru. Braunschweig jest bardzo zadbany, a komunikacja miejska obsługująca miasto składa się z sieci tramwajowej i autobusowej. Na obu spotkamy polskie pojazdy marki Solaris. Sieć tramwajowa ma prawie 40 km długości i obsługuje ją 5 linii. Ich numeracja jest bardzo prosta i rozpoczyna się od jedynki. Linie nieparzyste w dni powszednie kursują co 10 minut, a linie parzyste co 15 minut przez większość dnia. Co ciekawe, tramwaje nie mają w rozkładzie jazdy szczytów komunikacyjnych z większym zagęszczeniem kursów. W weekendy rozkłady są jeszcze bardziej jednolite. W soboty tramwaje wszystkich linii przez większość dnia kursują co 15 minut, a w niedzielę i święta co pół godziny. W mieście zastosowano unikalny rozstaw szyn 1100 mm, obecnie stosowany poza Braunschweigiem chyba tylko na zabytkowej trasie tramwaju w Rio de Janeiro. Nie dotarłem do informacji o przyczynie zastosowania tak nietypowego rozstawu. Wygląda jednak na to, że miastu nie wyszło to na dobre. Specjalnie w celu połączenia sieci tramwajowej z kolejową wybudowano fragmenty torowisk trzyszynowych o dwóch rozstawach 1100 mm i normalnym stosowanym na kolei. Tramwaje dwusystemowe miały kursować na obszarze regionu po torach kolejowych, a w mieście włączać się do zwykłej sieci tramwajowej. Łącznie planowano sieć tramwaju regionalno-miejskiego o długości sieci aż 185 km. Jednak w 2010 roku z powodu braku funduszy plany porzucono na rzecz koncepcji utworzenia kolei regionalnej. Pięć pokoleń tramwajów obsługuje sieć w Braunschweigu. Można je sklasyfikować w dwie grupy pojazdów: wysokopodłogowych z lat 70. i 80. oraz niskopodłogowych z lat 90. i ostatniej dekady. Najciekawszym połączeniem obu tych grup są składy tworzone przez niskopodłogowe tramwaje NGT8 i wysokopodłogowe doczepy, a najnowsze w taborze są niskopodłogowe Solarisy Tramino. Nowe pojazdy z Polski są najdłuższymi i jednoprzestrzennymi tramwajami w Braunschweigu. Czteroczłonowy i długi na 36 metrów Tramino to tramwaj typu GTX, czyli z konstrukcją krótkich wagonów przegubowych, gdzie pod każdym członem znajduje się wózek. Pozwala to równomiernie rozłożyć masę pojazdu na każdy wózek, co ma zapewnić większą stabilność. Ten model Tramino waży 50 ton i ma w 100% niską podłogę. Pojazd napędza 5 silników
o mocy 90 kW każdy. Tramwaj na pokład w sumie zabierze 211 pasażerów, jest klimatyzowany i może poruszać się z maksymalną prędkością 70 km na godzinę. Brunszwik łącznie zamówił 18 tramwajów tego typu, a ich dostawy zakończono w 2015 roku. Miasto znajduje się w 40 strefie taryfowej, co wiąże się z 3-cyfrową numeracją linii autobusowych. Większość linii rozpoczyna tu swoją numerację od 4. Sieć obsługuje około 140 autobusów i wszystkie są niskopodłogowe. Nowością ostatnich lat było wdrożenie autobusów zwanych Emilami, pojazdów elektrycznych z bateriami na swoim pokładzie. Obecnie używane są 4 przegubowe Solarisy Urbino Electric oraz jeden pojazd w wersji 12-metrowej. Emile na pokładzie mają niewielkie baterie. W standardowym autobusie mają one tylko 60 kWh energii, a w wersji przegubowej 90 kWh. Wyróżnikiem tych pojazdów jest jednak zastosowana metoda ładowania baterii poprzez indukcję elektromagnetyczną. Brunszwik jako jedno z pierwszych miast w Europie zastosowało ładowanie indukcyjne w regularnym ruchu elektrobusów. Aby to stało się możliwe, konieczna była instalacja cewek indukcyjnych pod podwoziem autobusu na opuszczanej płycie i pod nawierzchnią płyty postojowej. Cewka w nawierzchni połączona jest ze stacją ładowania, która wyposażona jest w falownik zamieniający prąd stały o napięciu 600 V i pochodzący z tramwajowej sieci trakcyjnej w prąd zmienny konieczny do wytworzenia zmiennego pola magnetycznego. Emile obsługują 12-kilometrową linię okrężną nr 419, kursującą z dworca głównego dookoła Śródmieścia. Do jej obsługi na terenie miasta rozmieszczono łącznie 4 punkty ładowania o mocy 200 kW każdy, jeden na wspomnianej pętli przy dworcu, 2 na przystankach pośrednich i ostatni w zajezdni. Taki układ ma zapewniać ciągły ruch elektrobusów w ciągu dnia, bez potrzeby zjeżdżania do zajezdni na dodatkowe ładowanie. Jeden kurs trwa 39 minut, w jego czasie dwukrotnie przez 30 sekund autobusy są doładowywane na przystankach, a także na pętli w czasie 11 minut. Czas pełnego ładowania przegubowca w zajezdni wynosi natomiast mniej niż pół godziny. Co ciekawe, przy wdrażaniu elektrobusów pojawiły się wątpliwości, czy ładowanie elektromagnetyczne jest bezpieczne dla pasażerów znajdujących się w pojeździe, czy nawet przechodniów, a szczególnie dla osób z rozrusznikami serca. Producenci rozwiązań zapewnili jednak, że w żadnym wypadku osoby te nie są narażone na jakiekolwiek zagrożenie, dzięki wydzieleniu odpowiedniego pasma częstotliwości przenoszenia i obszernego ekranowania.
Zaznaczono też, że wartości graniczne ładowania przyjęto znacznie poniżej niemieckich norm. Po ładowaniu wtyczkowym i pantografowym w tym odcinku zobaczyliśmy trzecią metodę ładowania autobusu bateryjnego. System bezstykowego ładowania jest najdroższym z nich, ale daje możliwość doładowywania autobusu w czasie trwania kursu i w efekcie stosowanie mniejszych baterii na pokładzie autobusu. Mamy więc więcej miejsca dla pasażerów i nie zwiększamy aż tak bardzo masy pojazdu. W tym odcinku zobaczyliśmy też ciekawą sieć tramwajową o wyjątkowym rozstawie szyn 1100 mm. Obsługują ją polskie tramwaje specjalnie skonstruowane dla Brunszwika o charakterystycznej długości 36 metrów. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.